Cześć wszystkim, Łukasz z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jakie są najlepsze miejsca, gdzie można kupić tradycyjne japońskie wyroby lub pamiątki z Japonii. I nie mówię tutaj o KitKatach czy zielonej herbacie, to możecie dosłownie dostać wszędzie w Japonii, czy w każdym kombinie czy na lotnisku. Mam tutaj na myśli bardziej unikatowe i ciekawe przedmioty. Dzisiaj Wam powiem, czego ja żałuję, że nie kupiłem w Kyoto. Pomyślałem, że kupię to później w Tokio. Jak pewnie dobrze wiecie, Kyoto słynie ze swojej bogatej historii, architektury i poszanowania do tradycji. Z tego samego powodu jest odwiedzany przez wielu turystów, zarówno Japończyków, jak i obcokrajowców. Jest tam z tego samego powodu też bardzo dużo sklepików z pamiątkami i tradycyjnymi wyrobami. Jest bardzo dużo straganów na bazarze, w których można dostać dosłownie wszystko. Są natomiast takie rzeczy, które uważam można dostać tylko w Kyoto, albo raczej takie rzeczy, które poleciłbym kupić szczególnie w Kyoto. W tych sklepikach w Kyoto jest bardzo dużo rzeczy ceramicznych, kubki, jakieś miseczki, kieliszki, podstawki, podpałeczki, mnóstwo takich rzeczy. Ta wycieczka do Kyoto to już była jedna z moich ostatnich wycieczek, więc to był już czas, żeby się zastanawiać na temat pamiątek. Natomiast miałem już sporo nakupionych pamiątek dla innych osób w swoim bagażu. Nie chciałem już po prostu z tym wszystkim jeździć i wracać z tym wszystkim do Kyoto, do Maebashi. I pomyślałem sobie, skoro mieszkam jeszcze w Japonii, no to będzie czas na kupienie pamiątek, szczególnie takich bardzo oczywistych. I postanowiłem, że kupię to sobie później wszystko. No i to był mój błąd, ponieważ jak wróciłem do Maebashi i potem pojechałem do Tokio, te wszystkie jakieś kieliszki, dzbaneczki i tym podobne rzeczy, no to już nie były tak ładne jak te, które widziałem w Kyoto. Oczywiście można dostać rzeczy jak na przykład właśnie w Maebashi kupiłem taki oto dzbaneczek na herbatę, na parzenie herbaty. Jest bardzo fajny, ładny. No ale no to już nie jest to samo, co widziałem w Kyoto. Ja nie twierdzę, że nie ma ładnych ceramicznych rzeczy poza Kyoto w Japonii. Po prostu uważam, że w Kyoto jest bardzo duże zagęszczenie tych wszystkich sklepików, które mają w ofercie tą ceramikę. A Tokio jest po prostu bardzo dużym miastem i te wszystkie sklepiki są rozsiane gdzieś po tym całym Tokio. To jest ogromna metropolia, więc można zjechać bardzo dużo miasta, żeby znaleźć coś ładnego. Kolejną rzeczą, jaką żałowałem, że nie kupiłem od razu będąc w Kyoto, to akcesoria do kadzideł, które kupiłem w sklepie, który odwiedziliśmy z pamiątkami. Są to bardzo fajne kadzidła, tylko że ja nigdy nie miałem wcześniej kadzideł w domu. Z tego samego powodu nie mam żadnych akcesoriów do kadzideł, dlatego powinienem był od razu kupić jakąś podstawkę, jakąś miseczkę na popiół. Niestety nic nie kupiłem, no z tego samego powodu. Mieszkam w Japonii, pomyślałem sobie, będzie jeszcze czas. No i się okazało, że to był potem problem znaleźć coś ładnego do tego. W każdym razie polecam kadzidła, polecam kupić od razu cały zestaw, nie będzie problemu. Kolejną rzeczą, jaką polecam kupić w Kyoto, to są antyki. Jest bardzo dużo sklepów z antykami, z jakimiś starymi rzeczami i szczególnie jeżeli ktoś lubi, polecam takie maski, jaka jest za moimi plecami, wisi na ścianie. Ja bardzo chciałem mieć taką maskę od samego początku, jak przyjechałem do Japonii, dlatego jak tylko ją założyłem w Kyoto już, to bez chwili zastanowienia kupiłem ją. Udało mi się ją dostać w fajnej cenie i tak jak sobie popatrzyłem na ceny w Tokio, w dzielnicach handlowych, to były przynajmniej 2-3 razy droższe, więc polecam. Są nawet takie sklepy, w których można się targować jeszcze ze sprzedawcą. Mówimy tutaj o sklepach z starymi, używanymi rzeczami, więc jeżeli zobaczycie jakąś cenę i myślicie, żebyście chcieli kupić ten przedmiot, no ale cena jest troszeczkę za wysoka, nie bójcie się zapytać, czy ktoś nie zszedł z ceny troszeczkę, bo ja w sumie gdybym był zdecydowany, to bym mógł kupić o wiele fajniejszą, droższą maskę, natomiast już myślałem sobie, że to drobna przesada by była. Jeżeli nie macie kimona lub yukaty, a chcielibyście kupić, Kyoto to jest fajne miejsce na zakupy, ponieważ jest mnóstwo sklepików z kimonami, szczególnie second handów jest dużo, więc jest bardzo sporo wzorów do wyboru. Jest też spory przedział cenowy, bo używane rzeczy oczywiście są dużo tańsze niż nowe. Jedynie może być problem z rozmiarem, jak to bywa z obcokrajowcami w Japonii, ponieważ Japończycy są troszeczkę niżsi i mają
mniejsze te rozmiary. Więc jeżeli jesteście dosyć wysocy lub macie spory rozmiar buta, no to pewnie troszeczkę dłużej spędzicie na poszukiwaniach. Aczkolwiek, no tak jak już powiedziałem, w Kyoto jest spory wybór, więc jest większa szansa na to, że tam coś dostaniecie w swoim rozmiarze. Jeżeli macie ochotę na bardzo dobrą zieloną herbatę, polecam Kyoto, ale ostrzegam, jest droga, ale Japończycy uważają, że herbata z Kyoto jest jedną z lepszych w Japonii i niektóre odmiany można dostać tylko w Kyoto, więc jest to na pewno rzecz, którą warto kupić będąc tam, jeżeli jest to coś, co lubicie. No i ostatnia rzecz, która jest na mojej liście, to słodycze. I to się nie tyczy tylko Kyoto, to się tyczy praktycznie każdej prefektury, można powiedzieć, w Japonii. Większość prefektur ma jakieś swoje takie popisowe słodycze lub dania. Na pewno takie rzeczy, które dostaniecie w Kyoto, będą różnić się od tych, które dostaniecie w innych prefekturach oczywiście. To jest... Jak już się o tym wie, no to aż głupio o tym mówić, natomiast niektóre osoby, które przyjeżdżają do Japonii, nawet nie wiedzą o tym, że prefektury mają swoje jakieś specjalności, więc Kyoto naprawdę ma też bardzo fajne słodycze i wyroby cukiernicze, no jak wagashi, tak, japońskie słodycze. Więc polecam spróbować, polecam sobie zabrać na pamiątkę, polecam sobie zabrać dla znajomych do spróbowania już w Polsce. Polecam. Jeśli chodzi o to, gdzie kupować te rzeczy w Kyoto, no to jest ta główna ulica handlowa Shotengaju, ten taki główny bazarek. Tam jest mnóstwo straganów, można kupić rzeczy. Natomiast polecam się też przejść tą główną ulicą w Kawaramachi. Jest tam troszeczkę chyba wyższa półka cenowa. Natomiast te rzeczy tam są też dużo lepszej jakości i uważam, że będą fajniejszą pamiątką niż te takie z bazarku, nie? Bardzo fajne rzeczy są też na Starym Mieście w Kyoto, jeżeli można tak to powiedzieć. Jak się idzie w stronę Kiyomizudery, jest tam taka stara dzielnica i tam też jest sporo sklepików, gdzie można dostać bardzo ładne rzeczy. W tamtych rejonach też znalazłem tą maskę, więc jeżeli chcecie coś podobnego sobie znaleźć, to polecam właśnie się przejść w stronę Kiyomizudery. No dobrze, to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej na temat pamiątek, jakie sobie kupiłem, też mi to napiszcie w komentarzach. Na pewno coś zmontuję i wstawię na YouTube'a. W każdym razie dzięki na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.